Witusysie, zapraszam Was dzisiaj na takie nietypowe Get Ready With Me. Pokażę Wam dzisiaj, co spakowałam sobie na wyjazd, z którego już wróciłam. Nie rozpakowałam jeszcze sobie kosmetyczki. Pokażę Wam, co sobie do niej zapakowałam, dlaczego i zrobimy sobie tymi kosmetykami makijaż. Także no, taki sobie wymyśliłam odcinek na rozruch po krótkim urlopie, długim weekendzie i pokażę Wam przy okazji również, co kupiłam w Glam Shopie, bo byłam w stacjonarnie w showroomie, w Glam Shopie, w Kartuzach. Także zapraszam do oglądania. Więc zacznijmy od rozpakowania sobie tej kosmetyczki. To jest kosmetyczka z Glam Shopu i jeśli się nie mylę, ona była w kolekcji Oriental bodajże, ale mogę się mylić. W każdym razie wiem, że ta kosmetyczka jest też dostępna teraz tylko w jakiejś innej wersji kolorystycznej, nie pod jakąś kolekcję, tylko po prostu została wypuszczona. Ja bardzo lubię tą kosmetyczkę. Ona jest taka, wiecie, sztywniejsza, więc nie jest jakaś taka, wiecie, super pojemna, ale te kosmetyki tak ciasno, fajnie w niej siedzą, więc może ją rozpakuję i zaczniemy się malować. Z tej strony tutaj mam pędzle. Przygotowałam sobie puszek, jak widać był używany, ja go używałam do pudru. I tutaj mam jeszcze kasetkę z moimi cieniami do brwi. Włożyłam tutaj, bo tu jest taki dosyć ciasny, a to opakowanie mi się rozwala. Drzwiczki mi się otwierają. A tutaj mam pędzle i to też jest fajne rozwiązanie, że tutaj jest ta taka plastikowa, przezroczysta taka folia, jak to się nazywa, która chroni przed ubrudzeniem się reszty kosmetyczki, więc nawet jak pędzle są używane, to się po prostu nie pobrudzi tutaj wszystko, więc bardzo fajne rozwiązanie. No i tak, używałam tego pędzelka Glam Shop T134 i używałam go do podkładu, do korektora, do różu w kremie, w zasadzie tak wiecie, do wszystkiego. Tutaj wzięłam sobie Real Techniques Setting Brush. To był mój pędzelek do rozświetlacza. Wzięłam sobie Spectrum numer 20 do bronzera i różu. Wzięłam sobie też T132, ale w końcu nie użyłam tego większego pędzla do podkładu z Glam Shopu, ale jest bardzo fajny, bardzo go lubię. 3 pędzelki do cieni. LH Cosmetics numer 304 jako duża kuleczka. LH Cosmetics 303 mała kuleczka i jeszcze taka mniejsza Spectrum 18 i tutaj zostały mi dwie rzeczy. Taki pędzelek z Glam Shopu, nie ma żadnego numerka, ale to jest taki dwustronny, do brwi, do kreski ewentualnie. I tutaj mam kredkę od Dr. Irene Eris, taką automatyczną. Ta strona jest rozpakowana, przechodzimy do drugiej części i tutaj ja wzięłam całkiem sporo tych kosmetyków, bo zwykle na urlopy to ja wiecie, pakuję jakiś korektor, róż, coś do brwi, tuż do rzęs, jakąś pomadkę i to wszystko. A tutaj postanowiłam wziąć sobie trochę więcej rzeczy, bo miałam ochotę po prostu się któregoś razu umalować tak bez zobowiązań, bez nagrywania, rejestracji tego wszystkiego i tak dalej. Więc tak się prezentuje wnętrze. Z tej strony jest taka zapinana kieszonka też taka węższa. A tutaj z drugiej strony, niech no Wam pokażę, są takie przegródki, żeby sobie trzymać właśnie jakieś takie kosmetyki typu pomadki i tak dalej. To jest po całej długości są te przegródki. No i tutaj jeden taki, wiecie, jedna komora taka większa do przetrzymywania całej reszty rzeczy. Zacznę sobie od podkładu. Ja tutaj przelałam sobie podkład, który zdenkowałam i jest to Claresa Doll Up. Zobaczcie, że tutaj już jest puste. Wydłubałam wszystko i właśnie wydłubałam do tego słoiczka, żeby po pierwsze nie mieć dużego opakowania, żeby było mi łatwiej wypompować w razie czego tą resztkę. I tutaj już wiem, ile po prostu tego produktu mam, ile jest mi do zdenkowania i o, tyle podkładu mi zostało jeszcze do zużycia, więc całkiem niedużo. Wzięłam sobie korektor z Glam Shopu numer 3 pod oczy. Jeśli chodzi o pudry, to wzięłam 2. Jeden z nich to jest Han Fresh Rosy, który denkuje i ja go używam na całą twarz, mimo że to jest taki puder pod oczy. I wzięłam sobie też Blotting Powder z LH Cosmetics jako taki puder bardziej matujący, ładniej wygładzający moją skórę i taki, który bym mogła w razie czego wziąć do torebki, żeby robić jakieś poprawki w ciągu dnia. Jeśli chodzi o bronzer, róż, rozświetlacz, wybrałam sobie Infinity Bronzer z LH Cosmetics w odcieniu Beyond. Bardzo polubiłam się z tym bronzerem i ma takie, wiecie, fajne, kompaktowe, nieduże, lekkie opakowanie, więc wzięłam sobie ten bronzer. Rozświetlacz to jest ten, który denkuje, czyli Vibo Diamond Illuminator. I różu w zasadzie sobie nie wzięłam. Wzięłam sobie pomadkę, to jest akurat Vibo Wonderful Lips. To jest teoretycznie odcień 3, ale ja go sobie przerobiłam, bo dodawałam sobie jakiś czas temu do niego
jakieś tam, wiecie, parę jakichś tam okruszek cienia, jakiegoś różu w kremie, jakieś takie różne rzeczy, żeby po prostu troszeczkę ten kolor zmienić, żeby był bardziej funkcjonalny dla mnie i tego używałam sobie jako mojego różu w kremie, a różu suchego po prostu nie używałam, tylko używałam po prostu cieni z paletki. Także to jeżeli chodzi o sprawy policzkowe, brwi już wiecie, wzięłam sobie jeszcze do brwi ten mój żel, który denkuje, czyli Jasna Brew z Glam Shopu i nie użyłam go ostatecznie, ja go wzięłam po prostu, bo go denkuje, więc stwierdziłam, że może będzie dobra okazja, żeby denkować, ale jednak nie skorzystałam z niego, skorzystałam z tego żelu, czyli NYX The Brow Glue w odcieniu Dark Brown. Wzięłam sobie oczywiście bazę pod cienie, bo jak miałam używać cieni, to już bazy potrzebowałam, więc baza z Inglota. I jeśli chodzi o cienie, produkty do oczu, to jest ich tyle. I tutaj miałam tusz Telescopic Lift od L'Oreal i użyłam go raz albo 2 razy, no bo mówię, tak się nie malowałam zbyt mocno, ale użyłam i wróciłam po prostu cała rozmazana, także... Wzięłam sobie też brokat, którego nie użyłam. To jest ten brokat w żelu Red Lipstick Monster Magic Topper. Myślałam, że właśnie może jak będę chciała zrobić jakiś super lekki makijaż, to będzie spoko, ale w końcu go nie użyłam, ale użyłam za to żelka z Glam Shopu. To jest ten mój ukochany rozświetlacz w żelu w odcieniu Era i jego faktycznie 2 razy użyłam sobie. Wzięłam oczywiście paletkę, którą denkuję, czyli naturalnie różowa. Sprawdzę, czy ona się... Nie, nic się nie rozsypało. Naturalnie różowa, bo ją denkuję, więc liczyłam, że będzie może jakaś okazja, żeby użyć jakiegoś cienia i faktycznie użyłam. Użyłam sobie raz tego, ale połączyłam właśnie z drugą paletką i wzięłam sobie moją ukochaną Italian Spritz od Too Faced, bo wiecie co? Ona po prostu ma wszystko, czego potrzebuje na wyjazdy, bo ma trochę brązowych cieni, takich neutralnych, jakieś złotko, jakiś, wiecie, błyszczący brązik, żeby zrobić taki neutralny makijaż, gdybym tego potrzebowała. Mogę dodać troszeczkę koloru w postaci jakiegoś pomarańczu czy różu, takich subtelniejszych, czy na przykład błękitu. Mogę zrobić mocniejsze jakieś takie smoky eye, gdybym sobie użyła na przykład tej kredki jako bazę i do tego na przykład ten czy ten cień, no to miałabym takie fajne, metaliczne smoky eye, więc po prostu uznałam tą paletkę za idealną na wyjazd i zostały mi produkty do ust i zobaczcie, że tutaj właśnie zostały mi, w tych kieszonkach tutaj. Wzięłam zdecydowanie za dużo, ale tak u mnie z produktami do ust jest zawsze, wezmę za dużo, zawsze nie używam tylu, ile wzięłam. Wzięłam sobie jedną ciemną konturówkę i jedną ciemną pomadkę z myślą o jakimś, wiecie, wieczorowym właśnie takim ustku ciemnym, ale nie miałam okazji użyć. Wzięłam jeszcze jedną pomadkę, tą z Belle od Red Lipstick Monster, tą 01 z myślą właśnie o może jakimś chłodniejszym makijażu, bo nie miałam koncepcji, co będę, jak będę się malowała, więc te ustowe rzeczy to są zawsze po prostu niezastąpione. Wzięłam sobie błyszczyk, ten różowy Fat Oil z NYXa, pomadkę Smooth Whip też z NYXa, tą taką brązową, to jest 24. Ona jest taka, no tak fajnie wygląda na ustach, nawet gdybym chciała postawić tylko na usta, czyli na jakiś akcent na ustach, to ona zawsze fajnie się prezentuje, ale też jej nie użyłam. Wzięłam 2 konturówki, Inglot 326, której nie użyłam i Ombre Ombre po prostu z Glam Shopu i tą faktycznie używałam. I produkty, których używałam najczęściej, to był winylek z Maybelline numer 115 Peppy, czyli taki jasny, budyniowy brąz. I tego używałam bardzo namiętnie, czyli Fantastic z LH Cosmetics w odcieniu Kiss of Life. I tego używałam bardzo często, bo było ciepło, było słonecznie, a to ma SPF 15, więc używałam w zasadzie zamiennie jako balsam do ust. Fantastyczny jest ten kosmetyk, fantastyczny. Jakbyście mieli okazję, czy potrzebowali czegoś podobnego kupić, bardzo fajne. Wydaje mi się, że to jest wszystko. Więc zaczynam od mojego podkładu. Czy Wy też tak macie, że nie lubicie brać w podróż dużych opakowań? Ja generalnie najchętniej bym po prostu wszystko możliwe przelewała do malutkich opakowań po jakichś zużytych kosmetykach, ale jak wracam do domu i widzę te słoiczki małe, to strasznie mnie to wkurza. Najchętniej bym przelała te rzeczy z powrotem. Lubię ten podkład. Bardzo ładnie wygląda i nie trzeba go dużo nakładać. Tutaj użyłam tylko tego, co było na pokryweczce. Korektorek numer 3 z Glam Shopu. No właśnie, byłam w Glam Shopie w Kartuzach, bo byłam tam w okolicy, więc postanowiłam po prostu zajechać, zobaczyć, jak ten showroom wygląda i przy okazji tam dokupić sobie to, czego mi brakowało. Showroom bardzo ładny, fajnie wygląda, na całej ścianie mają
taki, jak to się nazywa? Tak jakby mieli dywan po prostu różowy na całej ścianie. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie, więc showroom bardzo ładny. Wszystko powyjmowane na wierzchu każdego produktu jest tester, można sobie posprawdzać i to jest naprawdę duży plus, także bardzo fajnie. Miła obsługa, jak najbardziej. Troszkę niechętnie wpuścili mojego pieska, ale muszę to jakoś przetrawić. Teraz przechodzę do pudru Fresh Rosy z Hean. Powiem wam, że bardzo podoba mi się to, jak ten puder prezentuje się na całej twarzy. Z tym, że on ma jeden malutki minus, jeżeli chodzi o twarz. Jest nim odcień, bo on jest taki lekko różowy, więc pod okiem może całkiem fajnie neutralizować zasinienia. Natomiast na całej twarzy, no właśnie jak go nakładam na całą buzię, to troszeczkę za bardzo mi no tą buzię tak różowi, że robi się taka bledsza, więc potem muszę nadrabiać już jakimś bronzerem. Dlatego też nakładam go pędzelkiem, bo jak się nakłada pędzelkiem, to ta bladość jest mniejsza. Ale już widzę w podglądzie, widzicie jak wygląda kolor skóry, a jak wygląda kolor twarzy? Że troszeczkę mi zabledza twarz. Uwielbiam tworzyć nowe słówka. No to teraz przechodzę sobie do bronzera i troszeczkę przywrócę kolor mojej twarzy. Użyję sobie tej 20 ze Spectrum. Ten bronzer po prostu, on się sam rozciera, więc jest idealny też właśnie na jakieś wyjazdy, kiedy się spieszymy, nie mamy zbytnio dobrych warunków do malowania się i nie widzimy, na przykład nie mamy dobrego światła, żeby kontrolować wszystko, bo on po prostu on się sam nakłada i sam rozciera. No i jak chcę, żeby moja buzia nie była taka blada, to zwykle nakładam bronzer znacznie bardziej obszernie, czyli oczywiście na policzki, ale też resztką, która jest na pędzelku, przelatuję no inne części twarzy, które teoretycznie bronzerem nie powinny być pokryte. O, tak jak na przykład tu okolica ust, troszkę nosek, tutaj przy nosie, delikatnie pod okiem, tak żeby troszkę przywrócić po prostu ten koloryt. Widzicie? Od razu się zrobiło już tak dużo lepskiej. Teraz użyję sobie rozświetlacza, a róż na koniec. Także biorę sobie pędzelek Real Techniques i mój rozświetlacz z Vibo. Nie wiem, czy powinnam malować oczy, bo rano obudziłam się z takim lekko opuchniętym miejscem tutaj. Ostatnio coś mi się właśnie dzieje z oczami. No nic, przechodzimy dalej. To użyjmy sobie tej pomadki jako różu. Wyłożyłam sobie trochę. Jak byłam na urlopie, to używałam po prostu bezpośrednio na policzek i też było ok. Ale jak już mogę sobie tak po swojemu zrobić, to wiadomiks. Teraz używam pędzelek z Glam Shopu T134. Tak do takiej wstępnej aplikacji. No zobaczcie, jaki to ładny kolor wyszedł mi tego. No i wracam do pędzelka po podkładzie, żeby to wszystko ładnie rozetrzeć. Całkiem ładnie się ono rozciera nawet na przypudrowanej buzi. No, a przejdźmy sobie może do tego, co kupiłam w Glam Shopie. Taki mały woreczek, a tutaj dostałam takie gratisy, prezenty po prostu od szefowej, także dziękuję bardzo. I kupiłam sobie pędzelek, to jest GB11. Ostatnio zauważyłam, że już sporo pędzelków zaczyna mi tak szczypać, znaczy nie szczypać w oczy, tylko kłuć trochę w oczy, więc będę musiała sobie powolutku gdzieś tam nadrabiać i wymieniać te pędzelki, a że byłam od razu w Glam Shopie, to sobie wzięłam 11, czyli taka średniej wielkości kuleczka, taka bardzo uniwersalna do wszystkiego. Na razie sobie jeszcze ją zostawię w opakowaniu, tak lubię bardzo robić. Tutaj kupiłam dla mojej przyjaciółki taką kasetkę, a pokażę Wam może. To jest taka magnetyczna kasetka, ale przezroczysta, zobaczcie, wygląda, uważam, bardzo ładnie, tak elegancko. Można sobie włożyć dowolne ulubione cienie, tutaj mamy magnesy. Moja przyjaciółka też ma kilka właśnie takich pojedynczych, a nie wiem, czy ma taką paletkę magnetyczną, więc postanowiłam jej po prostu kupić taką 4. Następnie korektor pod oczy numer 2. Tak jak mówiłam Wam kiedyś, bardzo lubię te korektory. Mam w kufrze i 2 właśnie ostatnio zdenkowałam, zużyłam, więc kupiłam sobie 2. Także tu mamy, zobaczcie, jeszcze w starym opakowaniu 3, taki z gwiazdkami i białą nakrętką, a teraz jest takie ładne, eleganckie opakowanie. Na razie nie będę go otwierać, bo chciałabym po prostu pozużywać to, co mam, ale właśnie, żeby był w zapasie. Gdybym potrzebowała jakiegoś mocniejszego krycia pod okiem, to bardzo lubię ten korektor. I wzięłam sobie też cieniobazę, jak ja to mówię, czyli cień w płynie w odcieniu Moro. No zobaczcie, jaki on jest piękny, po prostu coś pięknego. Jeszcze mnie kusił jeden kolor, taki prawie czerwony, ale stwierdziłam, że mam taki eyeliner dosyć podobny, ale właśnie temu nie mogłam się oprzeć. Jak sobie wyobraziłam kreski w takim kolorze, to po prostu musiałam wziąć, więc to było wzięte już tak typowo, wyłącznie dla mojej przyjemności. No dobra,
Dobra, malujemy się dalej w takim razie. Może zrobię sobie dzisiaj takie grubsze trochę brwi. Kiedyś tak lubiłam takie grube, a ostatnio maluję tak naturalnie. I użyję sobie tego żelu z NYXa. Najlepiej tak w przeciwnym kierunku na początku. I tam niech sobie, wiecie, pół minutki odczeka i za chwilę będziemy smarować w drugą stronę. Tu tylko trzeba uważać, żeby po prostu nie zrobić sobie, wiecie, jakiegoś gluta za mocnego. I tak trochę boję się malować oczu, bo tak jak mówiłam, rano się obudziłam z taką lekko spuchniętą tutaj powieką. Teraz tu w zasadzie może jeszcze delikatnie coś widać. To nie będzie widać na kamerze, ale ja widzę, że jest chyba jeszcze delikatnie taka podpuchnięta. A kilka dni temu, czy tam kilkanaście, miałam z drugiej strony coś takiego, więc nie mam pojęcia. Nie malowałam się od kilku dni, więc to raczej nie jest kwestia tego, że czegoś nie domyłam, coś mnie uczuliło. Nie wiem. Nie wiem, ale na pewno możemy postawić na usta, więc od tego sobie zacznijmy. Użyję sobie konturówki Ombre z Glam Shopu. Bardzo fajny ma ten kolor. I jest taka wygodna do aplikacji, bo nie jest za jasna ani za ciemna. I pomadkę chyba nałożę sobie tą z LH Cosmetics. Ja ją tak bardzo lubię. Cudowna jest ta formuła. Jak taki bardzo bogaty, gęsty balsam. Super przyjemny na ustach. I do tego ma jeszcze taki piękny kolorek. Naprawdę korci mnie, żeby wziąć sobie jeszcze jakiś inny odcień. No i oczy, co z tymi oczami? A może użyję sobie po prostu żelka w kąciki, bo żelek zawsze spoko. W ogóle niedużo mi tego żelka zostało, zobaczcie. Pod łuk brwiowy nałożę sobie ten jaśniutki z naturalnie różowej. Tutaj. Ładny jest ten kolorek. Może sobie dołożę tak odrobinkę tutaj na rozświetlacz. On generalnie jako rozświetlacz to jest bardzo ładny, tylko jest mocny, więc tak tylko minimalnie, żeby zróżowić lekko go. Postanowiłam nie malować powiek. Użyję sobie, jak to się nazywa? Rozświetlacz? Nie. Co to jest? Eyeliner. Eyelinera w odcieniu wolny i zrobię sobie nim takie gwiazdki. I drugim kolorem będzie Merlot. Jeden z moich ulubieńców. Miałam chwilowy brak prądu, ale tak prezentuje się mój skończony makijaż. Uważam, że te gwiazdki są mega, mega cute. Napiszcie mi, czy wy macie jakieś niezastąpione kosmetyki, które zabieracie ze sobą zawsze na urlop i napiszcie mi w ogóle, jak wasz makijaż urlopowy wygląda. Czy też jesteście raczej team minimalizm i w ogóle najlepiej zero makijażu, bo jest ciepło i tak dalej, czy właśnie jest to czas, w którym możecie sobie zaszaleć i zrobić na oczach to, co tylko chcecie. Wpiszcie koniecznie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa.